Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzisiejsza wyprawa do naszych czeskich sąsiadów, kolejny ośrodek narciarski, czyli Czerna Hora Ski Resort. Zapraszam. Tym razem zabieramy Was do serca czeskich Karkonoszy, do jednego z największych i najlepiej zorganizowanych ośrodków narciarskich w tej części Europy, Ski Resort Czerna Hora Pec. Naszą bazą wypadową zostały Jańskie Łaźnie, klimatyczne górskie miasteczko uzdrowiskowe położone u stóp Czernej Góry. To miejsce z tradycjami sięgającymi XVII wieku, znane z wód termalnych i spokojnej kameralnej atmosfery. Z jednej strony kurort, z drugiej nowoczesna brama do potężnego kompleksu narciarskiego. Zatrzymaliśmy się w willi Jana przy ulicy Dolni Promenada. Za 3 noce zapłaciliśmy 336 euro, czyli około 1420 zł. I szczerze mówiąc, stosunek jakości do ceny był tu naprawdę bardzo dobry. Co ważne, cała miejscowość i okolica są doskonale skomunikowane. Z praktycznie każdego miejsca można dojechać bezpłatnymi skibusami, które w ramach skipasa podwożą narciarzy bezpośrednio pod główną stację gondolową w Jańskich Łaźniach. Ski Resort Czerna Hora Pec to tak naprawdę połączony system kilku ośrodków. Jańskie Łaźnie, Czerna Hora, Pec pod Śnieżką, Czerny Dól, Wielka Upa oraz Swoboda nad Upą. Wszystko działa w ramach jednego skipasu, a między poszczególnymi częściami kursują skibusy. Łącznie to ponad 50 km tras o różnym stopniu trudności, nowoczesne koleje gondolowe i kanapy, szerokie, rodzinne nartostrady, ale też bardziej wymagające odcinki dla tych, którzy lubią poczuć prędkość. Nad wszystkim góruje Śnieżka, najwyższy szczyt Czech, który nadaje temu miejscu wyjątkowy alpejski charakter. Karnet kupiliśmy wcześniej online po zarejestrowaniu się w systemie Ski Resort Card. Za 3-dniowy skipas dla osoby dorosłej oraz 3-dniowy karnet dla juniora zapłaciliśmy łącznie 7100 koron, czyli około 291 euro. Następnie mailem otrzymaliśmy indywidualny kod QR, który należało zeskanować w elektronicznych kioskach rozmieszczonych w różnych punktach ośrodka. Jak macie bilety kupione online, to wtedy QR kod, który dostajecie, należy wprowadzić tutaj do kiosku. O, tu jest taki kiosk. Skanujecie swój QR kod z telefonu i drukowany jest dla Was skipas. I tutaj też taka uwaga, skipas zachowujemy, bo można go wprowadzić na stronie internetowej z indywidualnym numerem i potem go tylko doładowujemy za każdym razem, jak przyjeżdżamy tutaj ponownie. Nie tak jak w Zieleńcu, że za 20 zł oddajemy skipasa i potem bierzemy go z powrotem. Parking jest olbrzymi i naprawdę zmieści się sporo samochodów, ale w granicach godziny 10 się zapełnia i naprawdę już możecie nie dostać tego miejsca. A jest to kłopot, no bo ci, co przyjeżdżają własnym samochodem, no to potem nie mają gdzie zaparkować, muszą gdzieś daleko tutaj iść do miasta i przyjechać najwyżej skibusem. No taka też jest opcja, bo skibus jest za darmo dla tych wszystkich, którzy mają skipasy. Jak nie macie sprzętu, to nie ma problemu, jest to duża wypożyczalnia. Proszę. Jak wchodzicie głównym wejściem, to po prawej stronie mamy wypożyczalnię i serwis, a po lewej wchodzimy do góry, do bramy. No i tutaj jest dużo ludzi. Łatwiej wejść drugim wejściem naokoło budynku. Taka podpowiedź dla Was, jak przyjeżdżacie w weekend, to wchodzenie po schodach głównym wejściem rzeczywiście może nastręczać trochę kłopoty, bo jest bardzo dużo ludzi, ale za to można wejść tutaj naokoło, tu gdzie zjeżdżają narciarze ze stoku. Tu jest zawsze ciut szybciej, także jak co, to tędy. W sobotę i w niedzielę, w takich godzinach porannych, jak jest dobre warunki, a dzisiaj świetnie jest przygotowana trasa, naprawdę jest sporo ludzi, zobaczcie. No i co chwilę trzeba poczekać, ale idzie to dość sprawnie, wagoniki są 8-osobowe, więc jest ok.
Naszą przygodę z nartami zaczynamy od wjazdu na Czerną Chorę, 1260 metrów. Mieszkamy w Biańskich Laźniach, więc stąd jest nam najwygodniej i najszybciej. Sobota i niedziela to taki czas, że dużo różnych imprez jest organizowanych, no nie tylko w Czechach, również w Polsce. I są festyny, różnego rodzaju promocje. Tutaj na przykład mamy promocję śliwowicy. Naprawdę, jeżeli chodzi o zróżnicowanie tras, to nie można narzekać. Jest ich sporo. Generalnie dla każdego coś fajnego. Trasy dzisiaj są naprawdę fantastycznie przygotowane, wyratrakowane. Są minus 4 stopnie. I no, w porównaniu z dniem wczorajszym, kiedy była plucha i padał deszcz, było plus 6 stopni. No to jest niebo a ziemia. I rzeczywiście powiem Wam, polecam ten ośrodek, bo jest super. Nie są to żadne alpejskie warunki, natomiast przygotowanie do takich alpejskich zjazdów tutaj naprawdę można sobie śmiało zrobić. I są szerokie trasy, gładkie, nie ma jakichś specjalnych mult, więc pozwala to naprawdę na szlifowanie jakichś tutaj technicznych swoich umiejętności. O, tak to tutaj wygląda. Na dole można się zatrzymać i zjeść na przykład kołacza dobrego, coś się napić, grzane wino, wody albo gorącej herbaty czy kawy. A my wskakujemy teraz na Hoffman Express i niebieską lecimy do góry. Na wysokość 1093 metry. Czerna Chora jest doskonale skomunikowana z Pecem. Można skorzystać ze skituru, czyli niewielkiego ratraka z przyczepką dla narciarzy, który przewozi nas kilkaset metrów, następnie krótki odcinek pokonujemy na nartach, by przesiąść się do kolejnego ratraka i w ten sposób wygodnie dotrzeć do kolejnej części ski resortu w Pecu. Ładujemy się do skibusika takiego i pojedziemy kilkaset metrów. Podróż pierwszym ratrakiem trwa nie więcej niż 3-4 minuty i nie musicie bać się, że się spóźnicie, bo kursują dość regularnie co 15 minut. Wysiadamy z ratraczka, wszyscy zakładają narty i śmigamy sobie tutaj o takim szlakiem. Mijamy Czernochorskie Bistro, a tu przed nami przepiękne góry. Cała trasa zajmuje około 4-5 minut urokliwego, spokojnego zjazdu rekreacyjną ścieżką wśród malowniczo ośnieżonych drzew. Niestety do samego końca nie dojedziecie na nartach, bo tu się robiło takie wypłaszczenie. No i to trzeba niestety zdjąć sprzęt i pomaszerować tam
jest już przystanek z następnym ratrakiem. No ale to już jest taki fragment. I ten ratrak zabiera nas już do Peca i stamtąd można śmignąć na wiele różnych na wielu różnych odczyków. No dojechaliśmy do tego miejsca zbornego w Pecu. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam to z góry, chociaż jest bardzo duża mgła i nie wiem, czy się to uda. Tak czy owak, ośrodek jest poprzecinany różnego rodzaju wyciągami, orczykami, kanapami. I to, co jest charakterystyczne, co mi się rzuca w oczy, to to, że tutaj na stoku jest przynajmniej kilkanaście różnego rodzaju schronisk, restauracji. Natomiast odnoszę wrażenie, przynajmniej z tego, co do tej pory widziałem, że one są o ciut niższym standardzie niż te, które są w Polsce. Pec prezentuje się całkiem sympatycznie. Rzeczywiście dużo szerokich stoków. Oczywiście one są krótsze od tych, które widzieliśmy w Jańskich Łaźniach. Natomiast niemniej całkiem fajnie i jest tutaj pusto. To jest duża przewaga nad Jańskimi Łaźniami. Bo tam jednak do tych bramek to mnóstwo ludzi. A tu jest sympatycznie. No spójrzcie, fajny widok. Dużo tych tras. Nie wiem jak do Was, ale do mnie takie obrazy przemawiają. To są piękne widoczki i dlatego fajnie przyjechać w takie fajne góry. Powodowani głodem, postanowiliśmy skorzystać z oferty jednej z wielu restauracji na stoku. Zatrzymaliśmy się w fajnej restauracyjce. Z zewnątrz nie wyglądała najlepiej, ale w środku całkiem miło, sympatycznie, cieplutko. No i zamówiłem sobie schabowego z frytkami. Zacna porcja, smakuje rewelacja. Że smacznego. Podczas naszego pobytu i narciarskiego szusowania odwiedziliśmy wiele tutejszych restauracji i nasze wrażenia są bardzo pozytywne. To miejsca przytulne, przyjazne, z naprawdę smaczną kuchnią i przystępnymi cenami. Jak zjedziecie tutaj na dół do Zachradki Express, proszę bardzo, to jest tego typu wyciąg. Można sobie wskoczyć i to nas podrzuci do tutaj kanap, które pojadą do góry. A tak bardziej precyzyjnie, to na szczyt Chnydy Wyrch, 1215 metrów nad poziomem morza. Dojechaliśmy do górnej stacji w Pecu, Chnydy Wyrch, 1215. No, zrobiło się bardzo mgliście, no i zimno się zrobiło tak dość mocno. A może to takie wrażenie po prostu po ciepłym obiadku teraz i po przerwie. W każdym razie pośmigamy tutaj w dół. Jest dość stromo, natomiast no, myślę, że do ogarnięcia temat. I to na dzisiaj będzie tyle zjazdów. Zobaczymy, co jutro dzień przyniesie. Kończąc dzień na stokach Pecu, kierujemy się w stronę miejscowości Jawor. To tutaj bije komunikacyjne serce regionu, centralny punkt, w którym zatrzymują się wszystkie skibusy rozwożące narciarzy po okolicznych miejscowościach i odbierające ich z powrotem.
No słuchajcie, droga lekcja. Chcieliśmy sobie przyspieszyć, bo to nie chodziło o zaoszczędzenie w żaden sposób, bo tu wszystko jest za darmo, to znaczy mam na myśli transport. Czyli z Jańskich Łaźni, tak jak wczoraj jechaliśmy z Pecu raczej do Jańskich Łaźni, mamy w ramach Skipasa darmowy busik, który jedzie co prawda pół godziny, jest bardzo zatłoczony, no ale jest. A chcieliśmy dzisiaj sobie przyspieszyć i Małgorzata po nas przyjechała. No, Małgorzata natychmiast po tym jak się zatrzymała, no to Straż Miejska nas dygnęła i dostaliśmy 500 koron mandatu. Nikt nie dyskutował z tym, no skoro takie są przepisy, no to takie są, trzeba zwracać uwagi na znaki. I tyle. Także uczulam tych wszystkich, którzy chcą wjechać tutaj właśnie w to miejsce, które przed chwilą pokazałem, taką fajną imprezownię, taki punkt zborny, takie małe rondo, to w to miejsce nie można podjechać. Wcześniej jakieś 300-400 metrów jest parking i tam można zostawić samochód. A kolejny dzień przyniósł mróz, słońce i kolejne emocje. O ile byliśmy tutaj w dzień pochmurny, gdzie była mgła i niezbyt ciekawe warunki, no to byłem zniechęcony i myślałem, że w Jańskich Laźniach jest po prostu fajniej. Ale oddaję honor Pecowi, jak jest piękna pogoda, to trasy są równie doskonale przygotowane jak wszędzie indziej w tym resorcie, ale przede wszystkim one są bardzo, ale to bardzo urozmaicone. Naprawdę macie olbrzymi wybór zarówno skal trudności, jak i możliwości poćwiczenia sobie, gdzieś tam doszkolenia swoich umiejętności. No i przy okazji no coś, co zwala z nóg, czyli po to, co przyjeżdżamy oprócz nart, tak? Czyli po piękne widoki. No i żegnam się z Pecem, mam nadzieję, że nie na długo, bo naprawdę genialne wypady blisko Polski, więc myślę, że będziemy wracać. W Pecu fajne jest to, że przez całe miasto z górki zjechałem i jadę wzdłuż potoku i po prostu mogę sobie przejechać przez całe miasto tym chodniczkiem, który jest to prawda oblodzony, ale przynajmniej dojeżdżam do parkingu, gdzie jest za darmo, żeby znowu nie dostać 500. No i już jesteśmy. O, i Małgorzata czeka. Kochani, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na wyjazd w Alpy, ale chcielibyście mieć ich substytut, to to miejsce naprawdę w pełni Was zaspokoi. Świetnie przygotowane trasy, fajna infrastruktura, szerokie trasy, długie, skipasy w cenie podobnej jak w Polsce, niedaleko od Polski, no i przede wszystkim wszystko inne tutaj jest po prostu tańsze. Jeżeli zachęciliśmy Was do tego, aby tu przyjechać, albo macie swoje doświadczenia z podobnymi miejscami, albo z tym miejscem, to bardzo prosimy o komentarze. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego naszego odcinka i kolejnego naszego wyjazdu, to koniecznie zasubskrybujcie. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w realizacji naszych pomysłów, to możecie postawić nam wirtualną kawę i będziemy bardzo wdzięczni. A tymczasem zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!